in my restless dreams, I see that town, Silent Hill. PGA. Moi drodzy, witamy w sobotę na PGA. Cosplayerów jest brud, temperatura jest lepsza, żeby się ponownie przebrać za Naked Snake'a. Przyznaję wprost, beznadziejnie czuję się ględząc do kamery, gdy jestem bezpośrednio na evencie, wokół dużo się dzieje, a ja mam potrzebę przekazać wam milion informacji naraz. Ten format filmów to wciąż dla mnie zupełnie nowa sprawa, dlatego skorzystam z przywileju siedzenia w ciepłych kapciach przed komputerem, będąc tuż po zebraniu w całość wszystkich myśli i opowiem wam, co ciekawego działo się na Poznań Game Arena. Na PGA udałem się pierwszy raz w życiu i bardzo spontanicznie, bo jeszcze 3 dni przed faktycznym przyjazdem byłem przekonany, że mnie nie będzie. Spędziłem sobie tutaj całą sobotę, pstrykając fotki i zbijając pionę z kilkoma osobami ze społeczności tego kanału. Mam nadzieję, że naklejki nie trafiły jeszcze do kosza. Co ważniejsze, udało mi się trochę pograć w nadchodzące Kingdom Come Deliverance 2, ale i w Gothica Remake, którego reżyser udzielił mi wywiadu i zapewne ta część tego materiału będzie dla większości z was najbardziej ekscytująca. Dlatego film ten jest podzielony na stosowne rozdziały, ale mam nadzieję, że nie uciekniecie i zostaniecie na ciut dłużej. I coraz bardziej zdaję sobie też sprawę, że to właśnie interakcje z innymi fanami gamingu są najlepszą częścią PGA oraz innych podobnych wydarzeń. Dzień dobry, jesteśmy na Poznań Game Arena i ze mną jest dzisiaj Ćwirasek, siemanko. Czym się Ćwirasek zajmuje, ta nieszczęsna dusza, którą wyrwałem z tłumu, a raczej żeśmy się trochę umówili, żeby To się prawda, spotkać. to prawda. Mówiliśmy się, to jest dobre pytanie, czym się zajmuję. Tworzę filmy do internetu, na YouTube'a, na TikToka, może ktoś widział. Shorty, Krótkie, tak. format Ja przede zawsze wszystkim. mówię, że 60 sekund to dużo. Wspominałeś mi kiedyś, że chyba nawet 40 sekund trzeba robić tych shortów. Dlaczego? Tak, czas, to też w sumie ciekawostka, że czas tych shortów mimo wszystko się skraca, tak naprawdę. I tak jak kiedyś na początku tworzyłem około minutowe filmy, tak ta percepcja gdzieś się zmienia i teraz ten czas skraca się do 30-40 sekund. Ludzie już przestają oglądać bardziej po tym czasie, co? Tak, trzeba jeszcze bardziej kondensować te wszystkie informacje, żeby te filmy zawierały właśnie jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. A powiedz mi proszę, jak ci się PGA podoba obecnie? Jestem pierwszy raz na PGA i jestem naprawdę pod wrażeniem, jakie to wszystko jest wielkie i gigantyczne. Jest naprawdę dużo rzeczy, jest też bardzo dużo dzisiaj w sobotę ludzi, co mnie może trochę gdzieś przerastać, ale naprawdę mi się podoba. Spoko, też się za bardzo nie czuję swobodnie w tych tłumach, nie? Co tu można w ogóle robić i pokazać, bo ludzi pełno. Ja na pewno przyznam, że trochę się zdziwiłem, bo też jestem pierwszy raz na PGA, że jest to mniejsze wydarzenie od Pyrkonu, a rozgrywa się w tym samym miejscu, na poznańskich targach, dlatego że obszar, który PGA zajmuje, jest gdzieś o połowę nawet mniejszy niż obszar, który sobie na tych targach Pyrkon tak No naprawdę to mnie zaklepał. zdziwiłeś, to mnie tym zdziwiłeś, bo ja byłem przekonany, że tu PGA jest gigantyczna, jak Pyrkon jest jeszcze większy, no to faktycznie Pod kątem powierzchni, ale ludzi też widzę, że bym porównywał, jeżeli chodzi o zagęszczenie na metr kwadratowy. Ale że jesteśmy w sumie na wydarzeniu poświęconym grom komputerowym. Powiedz mi, czy masz jakiegoś swojego pretendenta do gry roku? Totalnie nie mam pretendenta. Ja mam wrażenie, że ten rok troszeczkę mi spływa pod taką nazwą, można powiedzieć, ogrywania gier z lat poprzednich. Oczywiście poogrywałem gry z tego roku, gdzieś jakiś Wukong, teraz ostatnio Dragon Ball Sparking Zero na przykład, który też jest bardzo ciekawą produkcją i przypomina te czasy tych Tenkai, Budokai i tak dalej. Tenkaichi Budokai tak naprawdę. Nie jest to zupełnie moje podwórko, ale dobrze dla fanów Dragon Balla, że tak powiem. Ta gra była potrzebna mimo wszystko, więc ja tak naprawdę czekam jeszcze na Stalkera. Stalker chyba ma być w tym roku mimo Duży wszystko. znak zapytania Tak. dla tej gry jest w sumie. Możliwe, że go przynieśli, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno też czekam na Indiana Jonesa. O! I To dopiero jest będę mógł ciekawostka. wydać werdykt. Taki Uncharted od Xboxa trochę się czekam zapowiada, z nie? pierwszej osoby, ale czekam bardzo, zobaczymy co będzie. Czy miałeś okazję sięgnąć po Gothica Remake, czy jakieś inne gierki tutaj teraz na PGA? Miałem okazję wczoraj, byłem ostatnią osobą, która wchodziła, żeby ograć tą demo wersję, w sumie taki 30-minutowy gameplay. Problem był taki, że byłem ostatnią osobą i miałem tylko 15 minut. Co mogę o tym Gothicu powiedzieć? No, ja mimo wszystko, jaki by ten gameplay nie był, czekam. Nie? Jest to taka pozycja, ja bardzo zawsze porównuję tego Gothica do remake'u Mafii, która wyszła. I Mafia była dla mnie takim idealnym remake'iem,
Czyli miała swoje problemy, ale była po prostu przyjemna do ogrania. To była stara gra, którą dobrze pamiętałem w nowej oprawie wizualnej. I to była po prostu czysta przyjemność sobie poprzypominać, delikatnie odmienione, porozszerzane niektóre rzeczy, po prostu to ograć. Jeśli Gothic taki będzie, remake, no to ja jestem w niebo wzięty. Już nawet troszeczkę paliko to sterowanie, poruszanie Było postaci. drewnianie? Powiedz, że było drewnianie. No było tak ociężale, nie wiadomo, z tego co się dowiedzieliśmy, no to te kwestie poruszania się postaci mają być jeszcze poprawione. Jedno jest pewne, to będzie gra zupełnie inna i to nie tylko dlatego, że technologia poszła do przodu, ale dlatego, że pewnie wiele rzeczy zostanie zdefiniowanych na nowo. Oczywiście ja się śmiałem na wejściu, jak rozmawiałem z tym panem, który wpuszczał tam na te gameplaye, czy się chodzi strzałkami, no bo w oryginalnym Gothicu się chodzi o strzałkami. I bez myszki jeszcze a tu grasz. i bez myszki, a tu wsadem trzeba było chodzić, to już taka zmiana nie dla fanów. No dosłownie gra niegrywalna. Tak, nie ma szans, nie, ale kupujcie. wygląda ładnie, naprawdę, wygląda bardzo ładnie, miejmy nadzieję, że będzie super gra po prostu. Dobra, dziękuję Ci Dzięki. bardzo za poświęcony czas. Dzięki wielkie, wszystkiego I do dobrego. zobaczenia jeszcze przy innej okazji. Bajo! Moi drodzy, myślę, że zgrzeszyłbym będąc na PGA i nie korzystając z okazji ogrania tak naprawdę powstającego remake'u najlepszej polskiej gry. Demo z Nyrasem jest tutaj udostępnione, to o którym zawsze trąbiono, że pokazywano wcześniej dziennikarzom growym i oni się wypowiadali na temat tej gierka wypada. To samo demo, które było do ogrania na Gamesconie, przybyło również na PGA. Kolejka jest, swoje się trzeba nastać, ale nie jest tak źle. Godzinka i można poświęcić parę minutek, by samodzielnie się przekonać, z czym się remake tak naprawdę będzie jadło. Nie wspominając, że tam z tyłu za mną na kanapie siedzą sobie też osoby odpowiedzialne za powstający projekt. A jedną z takich osób była legenda polskiej sceny lokalizacyjnej gier, Ryszard Rysław Chojnowski, który niestety zniknął mi z radaru, podczas gdy grałem sobie w udostępnione demo. Szkoda, bo był świetnym źródłem wiedzy na temat polskiej wersji Gothic Remake. Niemniej, to chyba ten moment, kiedy trzeba sprzedać wam moją opinię o udostępnionym fragmencie rozgrywki i przy okazji uprzedzając jeden z wywiadów. Aczkolwiek ja jestem takiego zdania, że targi nie są dobrym miejscem, żeby gry sprawdzać, bo to nie jest to co w domu, nie? I kurde, muszę się z tym zgodzić. Zarówno w Kingdom Come Deliverance 2, jak i w Gothica Remake można było zagrać 20 minut i zdecydowanie było to za mało czasu, by w pełni sprawdzić demonstracyjne wersje obu tych gier. W obu przypadkach skipowałem też dialogi, żeby móc obczaić jak najwięcej kontentu, a i tak wiele ominąłem. Presja czasu, tłumy ludzi i wszędobylski hałas jednak trochę wybija z odpowiedniej imersji i rzeczywiście, móc sobie takie 20 minut ograć w domu, a na targach to dwa różne światy. Ale wiecie wy co? Łapcie najpierw mój wywiad z Reinhardem Policze, reżyserem nadchodzącego Gothic Remake, bo myślę, że mając kontekst naszej rozmowy, będzie mi potem łatwiej sprzedać wam moje wrażenia po ograniu demo na PGA. Hello guys, this interview will be in the English language. My name is Kairos and with me is... I'm Reinhard Police. And what is your part in the Gothic Remake project? I'm the game director and studio head at Alchemia Interactive. I heard that you are the person who make this happen real, the whole project. Is that true? Yeah, kinda. You know, we started like more than 5 years ago to work on this playable teaser, which was kind of like a test balloon to see if people would like to have this Gothic 1 Remake project. I was responsible for creating that together. I managed to convince Piranha Bytes to let us do that, and yeah, that was it. Wow, that sounds great. And I also played the teaser, and that was a very unusual experience, I have to say. Yeah, the teaser was an experience that was never meant to be like the real Gothic experience. We wanted to create something that creates strong reactions, so we know what the players will actually care for in a new Gothic game, and we succeeded with that. We got really good feedback, but also a clear message that people want a Gothic remake to happen. Do you have any particular philosophy for creating the remake, some main goals to achieve, like we are going to redefine Piranha Bytes ideas, or just to make this happen once again and to recreate the original game? No, I mean, we have a very clear idea that we wanted to get Gothic done as a modern RPG, so that the controls, UIs and everything is up to modern standard, but still has the same sensation as something that doesn't handhold you, as some experience that rewards you for immersion, rewards you for exploration.
And that is really the main goal, and to stay true to the original. Yes, I have to say I very like in old games such as classic Fallout, Deus Ex, or even classic Gothic, but maybe more in the sequel, that you are rewarded for being curious, for looking for every corner of the area of the map. So I guess that in Gothic Remake the player is going to be rewarded for being curious, such as finding new quests, finding new gear, getting to meet new NPCs. Yes, of course. I mean, the reward of the exploration is one of the key aspects, and we felt that the original actually had a lot of missed opportunities, and so we tried to cover these missed opportunities. What is the feature in the Gothic Remake that you are particularly proud of the most? There's so many, and I mean many stuff that we haven't shown off. But I mean, I think that the AI as we have now with all the in-depth behaviors is something really cool, because it gives you really the sensation of a living world. But there's also smaller things like, you know, that we have also here in the demo, that you managed to extend the diving mechanic in a way that it kind of like complements the core gameplay really naturally. In other words, you are proud of the whole project, right? I think in general it's a very challenging project, and I think it's not done, right? So I cannot say I'm proud of the end result, because there's no end result. But I think we are heading towards a really great end result that every Gothic fan can be proud of. Another maybe simple, maybe hard question. What is the hardest part for making Gothic Remake? The hardest part? Well, you know, I think Gothic is a game that is full of mechanics. Like, you know, you got close combat, you got range combat, you got magics, you got all the AI behaviors. You got transformation spells, right? Where you can control other creatures, and it's a whole new mechanic. You got a big world that is living and fully consistent and alive. You got a story with like chapters and like choices and branches. So there's really a lot that is very, very challenging. Well, so the whole core, the mechanics of the game was the hardest to recreate for. Yeah, I mean, not every core mechanic is the harder as the other, but like for example, if I can name one thing, like doing the transformation was a really hard task, right? According to the fact that the original game wasn't finished in the full, because there are many empty areas in the original Gothic, how much did you expand quests or areas that wasn't fully developed by Piranha Bytes? Well, we tried every area that felt like it should have a bigger purpose. We tried to give it a bigger purpose and a bigger, like, embed it much better in the story flow. But I mean, there's also certainly stuff that we could have done more, and maybe that's the opening for like doing some additional content afterwards. So Gothic Remake is going to be much bigger game compared to the original one? I would not say much bigger game. I would say like, I mean, the world size is like maybe 20-25% bigger. The story, I would say, is roughly the same, maybe a few hours more. I was playing the Neras demo version of the game and I saw that Gothic Remake is going to be more connected to the second and the third part of the game, like Gothic 2, Gothic 3. Yes. The whole canon is going to be where it makes sense, there are references. Like, you know, all the characters that are in the colony, they had a place where they grew up, where they're from, and we sometimes make reference to that. What is more, is the Neras demo going to be included in the full game or released? No, it's not going to be included in the full game. It's a separate experience. I mean, you're also playing a different hero. It will be released at some point as a demo, most likely. For but the whole audience, right? Yeah, we'll see. I have another question about the Gothic trailer showcase that was released. Two things. In the one scene, we are able to spot that our hero is dying, and while he dies, there is an old sound effect from the original game. Gra zawsze odpowiednio zareaguje na I would like to ask, do you use old files or this is just an Easter egg? Well, we use them right now for development. If we're gonna keep them, we don't know. I mean, we kept them in this trailer because we know it's kind of like a very iconic sound effect and something that like a lot of people will relate to a lot. So we'll see. So maybe at this point it's a placeholder, or maybe it will be in the full game? It's both at the moment. Okay, I understand. The second question I have about the orcs.
I saw that the design of the orcs are different from the original game. In the first Gothic, they were much like monkey creature with the fur, and in the trailer I noticed that they looks like more green screen orcs from generic fantasy. Is the design really different? What happened to them? Okay, so first of all, we tried to bring also orc design from all the Gothic games together. Gothic 1 and 2 had different orcs than like Gothic 3. And we started out with like that we wanted to like create a richer orc society, right? In this way, we also thought visually like what makes sense here. And you know the original orcs, I think they worked because it has this like low poly look, but like scaling it up with higher polys would kind of like look like a clown parade. So it would look like a real society and the real creatures, and it also doesn't match the Gothic 3 orcs. So we set out to kind of like create a like our own take on how the orcs would take visually, but our goal was to not just make them look like the typical over-the-top grim creature. In other words, you redefined the orcs for the remake. Visually, of course, and also like we gave it a lot more depth, like from a gameplay perspective and story perspective. I think this may be a funny question, but what do you think about how the Gothic remake will be picked up by the most orthodox fans of the game? Because I know there is some group of the people that mad because of the minor changes. Well, you know, I think the people who are mad at every minor change or about the look, for example, I feel like there is a game for them. It's called Gothic Classic. They should just stay with that if they're not open for like, you know, bringing up the game to like realism looking graphics, right? How the game will be perceived, I don't know. I have a wish of, obviously, I want to make every Gothic fan happy, and I hope that Gothic fans give us a chance. And if there's fair criticism, fine, okay, we'll listen and make it better, hopefully the next time if it makes sense. But I feel like there's a lot of the changes is something like you just need to play the game and experience them, and then I feel like everything will make a lot of sense. May I ask you about the Polish localization of the game, or this is not your area of activity? It's actually not my area of activity. I can only just give you a high level that like in here we have like a lot of the original cast included, like for example Diego. Is there anything interesting in your opinion in Gothic remake that it's nice to share with? Because at this point I think I don't have any other questions for you. Yeah, I think there's tons of stuff. I mean, like in the demo, for example, you know, details like, okay, you can now have a torch and then like put the torch in the ground and it still illuminates everything around you, which will be very useful, like quality of life feature when you explore at night, especially because, you know, in the past you drop the torch and you would have no good light, right? And then you can pick up the torch again, or things like you can like have the extended diving or like the climbing, you know, which kind of like gives you more freedom for exploration. Or like we will add also like new secret areas on other ways to discover in the world. So I think there's a lot to discover, and I feel like that's what all the Gothic fans want. So okay, so maybe one small thing, the combat system. I assume that, like in the original game, our character, with getting more experience, will be making smoother attacks and so on. So did you talk to Kirgo in the demo? Yes, but You learned the upgrade. yes, but I don't think I had opportunity to try it, to be honest. Okay, because like if you talk in the demo with Kirgo and you do the trial fight, he will learn you like he will train you in sword fighting, and it will bring you much smoother attacks. So that is also one of the things that we learned how important this really is. That like that real progression also in the terms of animation and smoothness of the attack that you are having, and we definitely have this sort of like combat skill progression in
Gothic 1 Remake. Being the topic of the combat, maybe something new will be in the remake about the magic system. Yeah, I mean the magic system has the core new feature, really the channeling system. That's how you kind of like are able to use your mana to make a more powerful version of the spell and cast on your opponent. And then there's also a lot of like smaller details on how like the spell teaching is structured. We also added that you can learn now magic early on in the game, so you can be kind of like, because in the original you can only play as a mage in the late game, and now you can have an earlier introduction into Okay, that's nice. Okay, at this point I'm very thankful for your time. Sure. For Thank you this very much. interview. Maybe it will be something interesting for the May the my sleeper YouTube awakens. Thank you. Thank you. Udostępniony na PGA fragment rozgrywki Gothic Remake to specjalnie przygotowane na takie okazje jak targi growe demo, w którym gramy jako Nyras i dostajemy pewien wycinek gry, który nie będzie zaimplementowany w pełnej jej wersji. Jak jednak Reinhardt zaznaczył, możliwe, że demówka zostanie udostępniona szerszej publice, ale nie jest to też w 100% pewne. A co z datą premiery? Czemu Kairos o nią nie zapytałeś? Reinhardt przed wywiadem sam zaznaczył, bym tego nie robił i to, co samodzielnie zobaczyłem i odbyta rozmowa, dały mi jasno znać, że wciąż jest trochę rzeczy do podszlifowania, a ustalenie sztywnej daty premiery dla gry takiego kalibru, mającej przy okazji trudną publikę, która niejednokrotnie sama sobie wiele dopowiada, sami rozumiecie. Zdecydowanie wolę otrzymać grę dociągniętą w każdym aspekcie, jaki wyznaczyli sobie deweloperzy do końca, niż mieć kolejny, nieskończony i zabugowany na premierę tytuł, a przynajmniej chcę w to wierzyć. Reinhardt w każdym razie sprawia wrażenie osoby, która szczerze chce dociągnąć dobrą grę, wiedząc co robi i niestety podejmując trudne decyzje projektowe, bo wiele elementów oryginalnego Gotika raczej nie dałaby rady w niezmienionej formie we współczesnej grze. Głupotą jest też dla mnie wydawanie jednoznacznego werdyktu na podstawie 20 minut dema, czy Gothic Remake będzie katastrofą. Jeśli mam ocenić co zobaczyłem, to w gruncie rzeczy jestem zadowolony, czego już zapewne dałem wydźwięk, choć nie spodobało mi się wszystko. Powiem więcej, nawet 20 minut z Kingdom Come Deliverance 2 podobało mi się w całokształcie bardziej jak demo Gothic Remake, choć zaznaczam jeszcze raz. Po tak krótkich wycinkach trudno w przypadku obu gier wydać jednoznaczny werdykt, bo to trochę jak jedzenie cukierka przez papierek, w którym jest mała szczelina. Choć tu Królestwo Choć 2 dwie lewe ręce jest w bardziej uprzywilejowanej pozycji, będąc grą, która naturalnie ewoluuje z tego co już znamy, a Gothic Remake to stety niestety odtworzenie na nowo gry, która cieszy się w naszym kraju pewnym kultem i łatwo być posądzonym o herezję. W przypadku naszego polskiego dobra narodowego jestem w stanie zgodzić się ze słowami Reinhardta. You just need to play the game and experience them, and then I feel like everything will make a lot of sense. I tak, biorąc pod uwagę kontekst przeprowadzonego wywiadu oraz to co zobaczyłem, rzeczywiście czuć, że pełna gra, która rzuci nas w otwarty świat wypełniony znajdźkami i questami, mocniej pozwoli nam poczuć z czym mamy do czynienia. Bo jednak Gothic to gra mechanicznie złożona z wielu oddziałujących na siebie elementów. Niestety nie mogłem nagrać żadnego fragmentu rozgrywki na PGA, co jest o tyle dziwne, że z sierpniowego Gamescoma na YouTubie lata mnóstwo materiałów z tej samej wersji demo, w którą grałem ja. Zasadnicza różnica builda na PGA była taka, że posiadała polski dubbing. Dlatego w tle posługuje się przybitkami dziennikarzy, którzy w grę grali w sierpniu. Będąc już bezpośrednim, graficznie Gothic Remake jest naprawdę w porządku. Rozgrywka w demie Nyrasa została przedstawiona na lekko zmienionej ścieżce z placu wymian, dając poczucie miejsca znajomego, a jednak na tyle świeżego, że odkrywało się je poniekąd na nowo. To, co szczególnie powinno każdego zadowolić, to polska lokalizacja gry, o czym zresztą pisał sam Rysław na Twitterze i niezwykle miło było usłyszeć oryginalnego Diego oraz inne stare głosy. Witaj w Górniczej Dolinie, ogromnej kolonii karnej. Sprawa niezwykle ważna dla polskich fanów Gotika i pod kątem lokalizacji gry lepiej być nie mogło. Choć to, czy powróci Jacek Mikołajczak jako bezimienny, stoi pod znakiem zapytania. NPC-ty też dają większe poczucie żyjącego świata i miło było widzieć, jak Diego po rozmowie ze mną podbił do innego cienia i prowadzili ze sobą bardziej rozbudowany dialog niż w kółko zapętlone teksty jak w oryginale. Wiele pojawiło się też głosów o drewnie, które występuje w demówce Nyrasa. Dla fanów Gotika to raczej super, ale dobra, całkiem szczerze. Mój największy zarzut to animacja i responsywność głównego bohatera. Bardziej to pierwsze. Dość dziwnie rusza się z miejsca i wykonuje dziwaczne ruchy, jakby momentami ślizgał się po ziemi. W tej sferze myślę, że jest jeszcze trochę do poprawy. Nie do końca chyba podoba mi się też interfejs ekwipunku. Sam za bardzo nie wiem, czego oczekuję, ale ten przedstawiony wydaje się mocno generyczny, jak z typowej konsolowej gry.
Inna sprawa to przedmioty, które mogliśmy podnieść. Te mają wokół siebie dziwną, białą poświatę i okropnie krzyczą do nas z daleka: hej, tu jestem, podnieś mnie! Żebyś, drogi graczu, przypadkiem czegoś nie ominął. System walki też można powiedzieć, że drewniany, ale jak już wiecie z wywiadu z Reinhardtem, to świadoma decyzja projektowa. Płynność animacji i wyprowadzanych ciosów będzie nieodłącznym elementem gameplayu, zatem rzeczywiście na początku gry będziemy poruszać się jak czołgiem, by wraz z rozwojem bohatera sprawniej radzić sobie na polu bitwy. Na pewno jednak walka z ludzkim przeciwnikiem będzie ciut mocniej skillowa, bo już nie można trzymać przycisku bloku, tylko trzeba parować ciosy w odpowiednim momencie. Gothic Remake zapowiada się być w dużej mierze fanserwisem, to nie ulega wątpliwości. Zresztą jest to gra tworzona przede wszystkim dla nas, starych wyjadaczy, i będzie trzeba zapewne przeboleć zmiany, a lepiej być na nie otwartym i nie skreślać od razu gry za jakiś element, który w pierwszej chwili wywołuje w nas niechęć. Wierzę, że jednoznaczny werdykt czy remake dowiózł będzie można wydać dopiero po spędzeniu w pełnej grze co najmniej dwucyfrowej liczby godzin, czyli po ugryzieniu wielu elementów, mechanik gry, z których składa się całokształt produkcji. A jak z kolei podobał mi się Kingdom Come Deliverance 2? W przypadku tej gry wiemy, że premiera będzie miała miejsce 11 lutego 2025 roku i w praktyce będzie to sequel z kategorii rozbudowujących to, co było fajne w poprzedniej części i unikające tego, co nie działało dobrze wcześniej. Nie wiem, czy jestem w pełni kompetentną osobą, by opowiadać o naszym czeskim RPG-u. W jedynkę grałem bowiem tylko kilka godzin i to kilka lat temu. Niemniej jednak demo dało mi powód, by wrócić do pierwszej odsłony i kto wie, może przygotować się na premierę dwójki. To, co zostało nam udostępnione do grania, było całkiem fajne i w całokształcie, jak wspomniałem, lepiej wypadła ta przygoda jak demówka Gothic Remake, dając poczucie gry bardziej kompletnej i wręcz gotowej na premierę. Ta krótka przygoda Henryka dała mi też vibe takiego typowego, nieprzekombinowanego RPGa i to w pełni pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kingdom Come to ogólnie miła odmiana w porównaniu do światów pełnych potworów, magii i tego typu głupot. W gruncie rzeczy z ogrania zarówno demo Gothic Remake, jak i Kingdom Come jestem zadowolony i mam raczej pozytywne odczucie dotyczące pełnych wersji obu gier. Cześć, Pyrkon sobie... Pyrkon, tak. Byłem na Pyrkonie, podobne rzeczy robiłem i zostało. To wygląda jak Pyrkon nawet czasami. Dzień dobry, jesteśmy sobie dalej na PGA i ze mną jest... Krzysiu. Sebastian z Action jestem. Krzysiu, dlaczego jesteś taki wysoki? Zostałem do tego zmuszony. Przez naczelnego redaktora? Nie no, nie. Oni mi zazdroszczą akurat. To zrozumiałe, no bo wyższość krasza nad Mario, oczywiście. Tak. A przede wszystkim to fajnie jest tak sobie na koncercie wszystko widzieć na przykład, nie? O, ale gorzej w samolocie. To gorzej w tym, takich autokarach, co są międzymiastowe, bo jest tam po prostu strasznie ciasno i nóg nie można zmieścić i ja bojkotuję bardzo. Zawsze ten mój kolega z YouTube'a, Dawid, mówi, że to jest, jak on to śmiesznie ujął, efekt uboczny po prostu sukcesu człowieka. Czyli nazywa się człowiekiem sukcesu, innymi słowy. Tak, bo urosłem, to jest... Starałem się. Okej, no to wiele wyjaśnia. Ale słuchaj, z takich poważniejszych rzeczy, wiem, obowiązki, straszne rzeczy, jak tam reprezentowanie idzie naszego wrocławskiego CD Action tutaj na targach w Poznaniu, giereczkowych naszych? Lepiej niż na CD Action Expo. Ale O, tak serio, tak? nie, w sensie mamy chyba fajną miejscówkę, bo przy bardzo fajnych grach, gdzie się też dużo dzieje i łatwo jest ograć jakieś, nie wiem, nowe gry, które jeszcze nie wyszły, typu właśnie The Alter, który jest od nas, obok nas. Jest tutaj nas też bardzo dużo, jest trochę takiego koru starego, redakcyjnego i troszeczkę tego koru współczesnego albo YouTube'owego i tak fajnie się wszyscy miksujemy, odwiedzamy sobie różne stoiska, badamy sobie różne gry, a przede wszystkim no standardowo, ale tak trzeba żyć, no bo z tego żyjemy, promujemy nasze magazyny, nasze książki, nasze współprace, nachodzimy z serwisem Arn.eu, więc generalnie rzecz ujmując, mamy Miałem dużo roboty. przyjemność nabyć od Archona tutaj Super. gazetkę, Dał ci podpisał. podpisał. Możesz sobie po halach pochodzić, tak? Tak, i jest to dziwne, bo spodziewałem się, że będzie inaczej, ale i tak staram się bardzo tutaj być, no bo się uczy. Fajnie jest reprezentować redakcję, ale z drugiej strony też miałem dużo takich spotkań, gdzie po prostu ogrywałem jakieś gry, takie niszowe typu, wiecie, Gothic Remake albo Kingdom Come Deliverance 2 i też przy okazji rozmawiałem z twórcami, więc takie trochę też bardziej taka publicystyczna robota. Też Mam nadzieję, będzie coś na YouTube'a. Też się muszę pochwalić, też z Reinhardtem miałem okazję porozmawiać, też wywiadzik mi udzielił, także no, sympatyczny gościu, muszę powiedzieć. Tak, szkoda, że ten Gothic Remake jest rozczarowany jestem trochę. Jesteś szczery, co Ci się nie spodobało w Gothic Remake? Ja w ogóle będę robił materiał, ale w wielkim skrócie ta gra... Pierwsza myśl, no.
jest nieresponsywna, źle się w to gra. Ładny świat, piękny świat. Super eksploracja różnych miejsc, taka właśnie bardzo gotikowa, że gdzieś pójdziesz za kamyczek, się schowasz, a za kamyczkiem kill off. Ale cała ta responsywność, to sterowanie, to podnoszenie przedmiotów, rozmawianie i walka jest w mojej opinii gorzej skonstruowane niż w pierwotnym gotiku pierwowzorze. Odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę ile lat w sumie te gierki działają, to jest zupełnie inna technologia. Naprawdę źle się w to gra. Ja mam też w ogóle wrażenie, że te nowe gry nadchodzące mają jakiś problem z animacjami. Te animacje w tych nowszych grach, takie głównych bohaterów się wydają trochę plastikowe, trochę sztuczne, gdyby brakowało im szlifów. I to właśnie sam poczułem po Gothicu Remake. Takie trochę mam wrażenie też po remake'u Silent Hilla 2, że te animacje też by bohaterów trochę wymagały poszlifowania. Nie grałem, ciężko mi się powiedzieć. Na pewno paradoksalnie, coś ciekawe, lepiej animacjami i responsywnością stoi ten Kingdom Come, którego też grałem. Aha. Z tych nowych rzeczy, które miałem okazję doświadczyć i byłem zdziwiony, byłem pewien, że będzie na odwrót. O, no proszę. Czy w ogóle teraz dwójka, muszę zapytać, głupie pytanie, bo pograłem jedynkę parę lat temu, parę godzin, ale czy to nie będzie trochę gra bardzo zbliżona do pierwszej odsłony, w sensie bardziej ewolucja niż rewolucja? Ale jesteś mądry, tak będzie. W sensie faktycznie sami twórcy tak mówili, że teraz jak z nimi rozmawialiśmy, że o to im chodzi, bo problemy sequeli, gier i w ogóle wszystkiego w kulturze i popkulturze są takie, że no niestety, ale sequele nie dają rady. Z wielu różnych powodów. Więc tak naprawdę musieli zrobić to mądrze, bo jeżeli by zrobili coś nowego od czapy, to jest spora szansa, że fani jedynki po prostu by się odbili, więc zrobili dwójkę lepiej, mocniej, mądrzej, ambitniej i tak jak chcieli zrobić jedynkę. To nie jest reklama Kingdom Come, tylko przekazuję słowa jak było i wierzę, że tak będzie. Ja w sumie myślę, że w sumie remake'i, sequele gier, które tak naprawdę rozszerzają to, co było fajne, wyszło, to w gruncie rzeczy dobra rzecz, bo nie każda gra potrzebuje od razu rewolucji. No, dobrym przykładem jest choćby Gothic Tyranny Bytes, że dwójka to była rozbudowana wersja jedynki. Abstrahując, że jedynka nie była skończona też w sumie, jakby nie spoilować. Tak, oczywiście, znaczy to o wszystkim możesz powiedzieć, że jest nieskończone, bo zawsze można lepiej. Tak, ale bardziej zmierzam do tego, że gierka dostała dużo pustych obszarów i No tak, questów niedokończonych. były wycięte, nie? Niektóre obszary Więc to bardziej przy tej o starej tym kopalni. mi chodzi. To prawda, no, więc tak to wyglądało, faktycznie, tak jak mówisz, że było niedokończone. Tutaj na przykład w przypadku remake'u będzie dokończone, nawet widzę, że ta warstwa, jak rozmawialiśmy właśnie z Reinhardtem, to jest bardzo, ta warstwa, gdzie trzeba dużo przemyśleć, jest przemyślana, ale co z tego? Okej, a tak, żeby nie męczyć za bardzo buły, jeżeli chodzi o tegoroczne premiery, coś co już wyszło w tym roku, masz swojego pretendenta do gry roku? Tak, mam, tylko że, kurczę, ciężko jest mi tak powiedzieć wprost, bo to jest rok, 2024 to jest rokiem, którym odpoczywamy po intensywnym 2023 i tak naprawdę dużo tych gier, które doświadczyłem, były nawet taką formą odskoczni od wielkich, potężnych blockbusterów. Nawet taki Astrobot był przede wszystkim relaksujący, a potem dopiero był wymagający. No to zaczynając od niego, faktycznie ten Astrobot mi się podobał bardzo, ale uwaga, to może kontrowersyjne, może nie. Na razie moim pretendentem do gry roku jest najnowszy dodatek do World of Warcraft. O kurde, nie spodziewałem się Ja takiej też nie, odpowiedzi. ale ja się dawno tak dobrze nie bawiłem. Ostatni raz tak się dobrze bawiłem przy tym Legionie, albo jak to się powinno mówić poprawnie, Legionie. I nie wiem, czego to wina. Zastanawiam się. Mam parę z takich... Co się widać, że odrobili lekcje. Chyba po 2 ostatnich dodatkach. Historia wróciła na dobre tory i gra się w to przede wszystkim strasznie przyjemnie. Dobrze jest to ogarnięte pod kątem już nie tylko mechanizmów, ale też choćby tego, jak interfejs pracuje. Ta gra jest już współczesna. Historie są bardzo, bardzo ładne, piękne, podobają mi się. Dobrze się tam odnajduje. Czy innymi słowy można powiedzieć, że nie jesteś do końca obrażony na Blizzarda? Nie no, słuchaj, jakby to, co zrobił Blizzard, to było paskudne, jakby wyzysk pracowników, poniżanie ich. To jest okropne. Tylko ja też wierzę w coś takiego, że nie możemy szkalować 100 lat danej marki czy firmy za to, że robi jakieś coś złego, bo ewidentnie wyciąga wnioski, widać to też w plocie, w fabule w WoWa. Nie wiem jak w przypadku Diablo, bo się przestałem interesować, bo mi się 4 nie podoba, ale no widać, że ktoś tam idzie po coś mądrego i to jest troszeczkę, wiesz, jak miałeś CD Action i CD Action kiedyś hehe, żarty z cycków, a teraz straszny cringe i my tak uważamy, że to straszny cringe, poszliśmy dalej
No i wierzę, że inne firmy też potrafią iść dalej, nie? Okej, a jeszcze takie pytanie, rozchodniaczek na samo zakończenie. Masz jakiegoś swojego ulubionego starocia? Nie możesz powiedzieć Crash. Nie, Crash nie. A jeżeli chodzi o taka ulubiona seria starszych gier, coś takiego 20-letniego powiedzmy, o może 15? Nie chcę zamykać się w jednym gatunku. No, może być parę. Mam tak, to z platformerów to jeszcze Rayman, szczególnie Rayman 2. To jest jedna z ważniejszych gier mojego życia. Z innych staroci jeszcze z kart racerów, no to Crash Team Racing wiadomo, ale to nawet nie chodzi o Crash Bandicoota, bo Crash Team Racing jest po prostu inne. Ale z takich staroci mam ogromny sentyment, który potrafię też wytłumaczyć długim esejem, a nie w 5 zdaniach, do pierwszej odsłony Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego na PlayStation. Na PlayStation. Tam, gdzie Ta Hagrid- okropna wersja, tak? Tak. I ja uważam, że jest o wiele lepsza niż na PC-ta. Wspaniałe czasy, kiedy jedna gra wychodziła na różne platformy i na każdej była inna. To prawda, to Co prawda. jakby to było takie specyficzne. Rayman 2 ma chyba 9 wersji. I często też nie jest Raymanem 2. Tylko czymś zupełnie innym. Okej. Jesteś zadowolony z tegorocznego PGA? Nie wiem, bo dopiero jestem od 8 godzin okej. i jest bardzo dużo ludzi. Jestem przerażony tym, bo rok temu było ich 3 razy mniej na oko. Okej. I nie wiedziałem, że jest tylu graczy na świecie, którzy w Polsce, na świecie, którzy jednak lubią te gry, a nie tylko je nienawidzą. Okej. No, tym optymistycznym akcentem zakończymy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ano, ja chyba też lubię gry komputerowe. I fakt, ludzi było pełno, ale wiadomo, PGA to nie tylko ogrywanie nadchodzących wielkich premier, czy sięganie po tytuły od mniejszych deweloperów, których też było niemało, a indyków mnóstwo. PGA to podobnie jak Pyrkom przede wszystkim ludzie nadający kolorytu całości imprezy. Na scenie głównej odbywały się wszelkiej maści prezentacje, czy inne rozmówki z osobami z branży growej. Tu i tam były konkursy, quizy, czy inne pokazy. Naprawdę szło bardzo łatwo znaleźć sobie coś do roboty i pomimo całego dnia na PGA zdecydowanie wiele atrakcji mnie ominęło. Na pewno tegoroczne Poznań Game Arena było miejscem, gdzie spotkać można było wiele fantastycznych osób, z którymi dzielimy tę samą pasję. Jak najbardziej korzystałem z okazji, czy to zaczepiając różne persony na małe pogaduszki przed kamerą, czy idąc żebrać o podpisy pod magazynem Arna.eu. A i nawet wśród części redaktorów furorę zrobił mój emblemat Dodgehound, a nawet przez tę memiczną naszywkę rabat 5 zł dostałem na jednym stoisku. Fajna sprawa. Niestety Dark Archon nie miał dla mnie czasu tego dnia. Obiecuję zatem, że przy innej okazji spróbuję go dorwać na pogaduszki przed kamerą. Z całą pewnością też PGA to nie tylko możliwość spotkania tych bardziej znanych internetowych person, ale również i cosplayerów, których też było niemało. I pozdrawiam serdecznie ekipę entuzjastów Metal Geara, która mnie zaczepiła. Przy okazji też uprzedzam, że nie trzeba mieć jakiegoś wywalonego w kosmos cosplayu, by zostać złapanym pod pachę, a jej osoby lubiące te same uniwersa, co my bardzo łatwo złapać. Zresztą też w przebieranki bawimy się po to, by przyciągać uwagę, a przynajmniej ja to tak traktuję i strzelić fotę czy pogadać nie odmawiam nikomu. Pod sam koniec PGA jestem sobie tutaj ja i spotkałem Krzysztof Energik-Micielski, cześć, witam. Krzysztofie, że pozwolę siebie tak spoufalić. Dobra, Wyglądasz podobnie do Majora Kopyto. okej. Czasami słyszę to, że to jest prawda, ale nie wiem, czy to jest prawda. Niektórzy mówią, że jednak to prawda. Słuchaj, jak podoba Ci się generalnie tegoroczne PGA? Do tej pory. Znaczy ja ogólnie, wiesz, to jest trochę tak, że ja nie przyjeżdżam tutaj grać, bo nie mam czasu na to za bardzo. Raczej przyjeżdżam po to, żeby się spotkać z ludźmi, więc pod tym kątem ja jestem zadowolony, tak? Bardzo mnie jakby ładuje baterię bardzo podczas rozmowy z ludźmi, także jest fajnie, no. Przyznam szczerze, że jak na swój 5000 kanał z kawałkiem, też mnie parę osób rozpoznaje z tego, co ja tam tworzę i też chyba się najbardziej cieszę z tych spotkań z ludźmi. No. Takich zwykłych rozmów o pierdołach, Dokładnie. czy nawet jak się teraz Tak, za Snake'a tak, przebrałem, też mnie zaczepiają, coś o Metal Geara, jakimiś żarcikami rzucają. Te wszystkie interakcje są po prostu świetne, jakby się od tym można uzależnić No tak. na pewien sposób. Czyli nie miałeś za bardzo okazji z nimi zagrać? Nie. Windyki zagrałem, ale to tylko dlatego, że wystawiała się łódzka Politechnika i tam pograłem po prostu w kilka gier od chłopaków. Trzeba swoich wspierać. Swoich, tak. Biorąc pod uwagę, że tutaj takimi dwoma największymi grami, które się wystawiają szczególnie na hali, na której jesteśmy, Gothic Remake, Kingdom Come Deliverance, jakieś oczekiwania masz wobec tych dwóch gier? Coś czekasz z tych, Znaczy z na tej dwójki? Gothica to ja za bardzo nie czekam, bo nie jestem wielkim fanem, bo nie grałem nawet w pierwszą część Gothica, także nie jest to tytuł, który jakoś tam mnie strasznie interesuje. Natomiast w Kingdom Come na pewno czekam.
Aczkolwiek ja jestem takiego zdania, że targi nie są dobrym miejscem, żeby gry sprawdzać, bo to nie jest to, co w domu, nie? Także raczej nie jestem tutaj osobą, która idzie sprawdzać to na stoisku, raczej sobie zagram już w domu. Trochę się z tym zgodzę, pograłem te 20 minut w Kingdom Come, pograłem w Gothica i tak czuję trochę za mało czasu, żeby też coś można było powiedzieć o tej grze. Pograłem tego Gothica, 20 minut minęło, mam takie, nie wiem co myśleć. Coś tam okej. tylko wiem, że mi się trochę animacje postaci nie podobały, że były trochę przedmioty zbyt prześwietlone, miały taką dziwną białą poświatę i wiadomo, gra wymagająca jeszcze sporo szlifów. I to jest w ogóle ciekawe, szczególnie w naszym polskim poletku. Ja doskonale czuję, że ta gra pewnie podzieli trochę społeczność polskich graczy. Szczerze mówiąc nie wiem, społeczność Gothica w Polsce jest bardzo silna, nie wiem jak oni odnajdują ogólnie gry tacy hardkorowi fani, ale powiem Ci, że słyszałem różne opinie. Jedni mówili, że super, ale były osoby, które uważały, że raczej nie warto w to grać. Są ortodoksyjni fani, którzy po prostu na każdą mniejszą zmianę z agresją reagują. Tak. Do tego stopnia są głupie komentarze. No głupie, trzeba tam też trochę po imieniu. Nie zagram w Gothica, bo to już nie ma tego klimatu, co kiedyś. Powiedzmy sobie szczerze, to jest trochę tak, że ludzie grali powiedzmy mieli, nie wiem, 12 lat, grali w podstawówce i teraz remake nie odda tego klimatu, jak mają lat 20 parę, czy nawet 30, bo to już nie jest ten czas, tak? Te grubo czesane poligony nadawały to jest- przede wszystkim klimatu tej grze Ja wtedy. zawsze uważam, że wiele tych gier, one wyszły dokładnie w tym momencie, kiedy miało wyjść i bardzo często robienie remake'ów nie ma trochę sensu, bo to jest trochę żerowanie na nostalgii, a ona nie odda nam tego, co było kiedyś, tak? Nie poczujemy tego, co Jest kiedyś. bardzo bo to zgubna też ta tak, bo nostalgia, to jest też się przekonuję unikalne, na to tym. jest unikalne jakieś odczucie. Okej, a jeżeli chodzi o tegoroczne premiery, coś co już wyszło, czy masz jakiegoś swojego pretendenta do gry roku? Nadal chyba obstawiam, że będzie to Final Fantasy. Boże, jaki to był tytuł? Nie Intergrade, tylko Rebirth? Rebirth, tak, Rebirth. Bardzo mi się dobrze w to grało, spędziłem chyba najwięcej czasu, ale też silnym konkurentem jest Yakuza Infinity Wealth. Tytuł, który jest, można powiedzieć, że teraz troszkę bardziej popularny w Polsce, więc jedna z tych dwóch gier, myślę. Jeżeli chodzi o Twoją serię Zagrajmy w Krapa, takie trochę osobiste będzie pytanie, ale mnie to trochę też nurtuje. Czy to się trochę nie stało takim trochę Twoim love and hate relation na pewien sposób? No tak, to jest coś w tym jest. Znaczy ja nadal mnie bawi robienie tych głupich scenek, tylko że coraz częściej wolę robić jakieś inne rzeczy niż grać w krapy, bo trochę mi szkoda na to czasu. Szczególnie, że przechodzisz, czy stara się przynajmniej to że wszystko przechodzę kończyć. całą, tak, to jest właśnie to, bo mógłbym zrobić, pograć 5 minut i zrobić sobie na podstawie tego film, ale zależy mi na tym, żeby te gry kończyć, a też formuła w którymś momencie się wyczerpuje, to widać chociażby po Angry Video Game Nerdzie, gdzie ta formuła już się dawno wyczerpała. I coraz ciężej wymyślić jest coś, czego jeszcze nie było, nie? Tak, No i tych jest gier dużo też nie ludzi ma w w internecie. nieskończoność, bo to jest też ciekawe, bo te gry, krapy, dzisiaj tych gier może jest więcej i znajdziemy ich dużo na Steamie, ale to nie są produkty w pełni komercyjne. Jeżeli chodzi o takie produkty w pełni komercyjne, to też ich jest jakaś określona ilość, one się w końcu kończą, nie? Jeżeli chodzi o Zagrajmy w Krapa, ja mam taką personalną propozycję i to się cały fandom tej gry bardzo zgodzi. Gothic 3, Zmierzch Gothic Bogów. 3. Zmierzch Bogów. Tylko wiesz, to jest problem taki, że ja nie grałem w Gothica 1 i 2, więc nie mam skali porównawczej. Powiem szczerze, nie musisz mieć do Okej. tej gry. To jest wynalazek zrobiony przez induskie studio, które tak naprawdę zostało na siłę do zrobienia tej gry zlecone. Tak naprawdę wydając wcześniej jakieś 2 sportowe krapy na Aha, PlayStation okej. 3. To może kiedyś Kompletnie sprawdzę. Nie jestem wielkim fanem Gothica, ale czemu nie? nie zrozumieli zupełnie materiału źródłowego, to jest pierwsza Okej. sprawa, a wersja 1.0, ta premierowa, jest zabugowana jak jasna cholera. Tam się nic nie klei, w tej grze mocno czuć taki indyjski humor, który kompletnie Tańczą tam nie jest... trochę? Nie, taki bardziej na Powinni zasadzie tańczyć. żona mnie zdradza, zabij męża. Takie Aha. misje są dosłownie Okej, w tej grze. okej. Tam się nic kupy tu Powinni po jeszcze prostu nie tańczyć, trzyma. jak w każdym indyjskim filmie. Jeszcze mam takie inne osobiste pytanie. To mnie zainteresowało i bardzo podziwiam, że jeżeli realizujesz film, recenzję po latach danego tytułu, to zawsze jak się śmieję, że wyciągasz z zapazuchy kopię tej gry, szczególnie jeszcze w Xboxie. Nurtuje mnie, gdzie ty to wszystko trzymasz. No tak, to już jest kwestia taka, że w którymś momencie niestety żona mnie wygoniła z tym całym bałaganem i
część gier mam nadal w domu faktycznie, ale mam po prostu magazyn wynajęty, gdzie to składuję wszystko. Do tego jest niestety tyle, że no już nie ma gdzie tego trzymać. Jest to jakieś rozwiązanie? Jest, wiesz, no, problem jest taki, że magazyn jest daleko, znaczy on nie jest może daleko, ale wymaga jednak pojechania i przywiezienia tego do domu, także też jest problem, że aktualnie ten magazyn już jest tak zagracony, że ja już tam czasami nie mogę znaleźć, gdzie co jest, więc to jest też trochę taki, ten magazyn jest trochę tak, że wiesz, z tych niektórych gier ja już ich nie odkopię, nie? One są już po prostu gdzieś tam, moja żona się śmieje, że kiedyś pogrzebią jestem jak faraon z tymi wszystkimi grami. Tam, Piramida z Beatboxu zostanie postawiona. Zostanie, nie? Albo mój syn to odziedziczy, a mój syn nie będzie się tym interesował, tylko przyjedzie śmieciarka, wszystko do wywrotki i do widzenia, nie? Czyli możesz się już trochę gubić tak naprawdę w tym, co posiadasz. w No swojej nie, kolekcji? staram się nadal jakoś tam te spisy prowadzić, tego co mam. Gorzej jest odnalezienie tego, gdzie ja to mam. A jeżeli na takiego rozchodniaczka jeszcze zapytam, czy masz jakąś taką swoją ulubioną serię gier, takiego faworyta swojego wszechczasów? Jakąś konkretny tytuł? Serię. Czy ewentualnie serię? No bo wiadomo, no tak jak spytać matkę, które dziecko kocha najbardziej, trudne pytanie. Dałeś mi tutaj podchwytliwe pytanie, będąc przebranym za Snake'a, więc oczywiście Metal Gear Solid jest jedną z moich ulubionych serii, którą darzę ogromnym szacunkiem. No i będzie to pewnie też Yakuza, nie? Którą gram od pierwszej części, którą bardzo proszę. lubię. Ale pamiętam, że na jednym materiale na temat Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty tak się negatywnie trochę Tak, bo wypowiadałeś. to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty to pretensjonalny krab. Proszę, w końcu dopowiedziałem. cała ta moja koncepcja bazowała na książce tak naprawdę. Bardzo fajna książka jest. Ten konkretny film, że tak Tak, tak. Jest bardzo fajna książka na temat komentarzy Hideo Kojimy w Metal Gear Solid 2 i tam padają bardzo ciekawe sformułowania. Można się z nimi nie zgadzać i oczywiście to wiadomo, że Że tak jeszcze wejdę w słowo, bo na przykład jedna z teorii zakłada, że ta gra to jest jedna wielka symulacja też Tak. misji Raidena tak naprawdę Tak, i to tak. się jakby nie wydarzyło naprawdę. tak, no a Hideo Kojima tak naprawdę tylko raz w jakimś wywiadzie to potwierdził, że faktycznie to się dzieje jakby w wirtualnej rzeczywistości. To jest trochę tak, że ja ogólnie nie przepadam za drugą częścią Metal Gear Solida, za historią. I z tej książki, z tych metakomentarzy można wyczytać ciekawe wnioski, do których rzadko kto by doszedł. To jest, wiesz, opinia o tak popularnej grze, negatywna, zawsze będzie kontrowersyjna. Tak? Bo zawsze znajdzie się mnóstwo osób, które się z tym nie zgodzą. Natomiast trzeba patrzeć na to szerzej, tak? I zdaję sobie sprawę, że mój komentarz do tej gry, bazujący na książce, której pewnie nikt nie czytał, może wyjść taki właśnie dość kontrowersyjny, ale uważam, że to jest właśnie bardzo ciekawy punkt widzenia. Okej, jeżeli więc chodzi dobra o- perspektywa, aż Tak, sobie jakby muszę trochę to zmiana odświeżyć. trochę optyki właśnie patrzenia na drugą część Metal Gear Solid. A propos właśnie jeszcze twórczości Hideo Kojimy, czy może na Death Stranding 2 czekasz? Tak, podobała mi się pierwsza część. To jest gra, która tylko mogła wyjść Hideo Kojimie i nikomu innemu. I spodziewam się, że w drugiej części bardziej rozwinie to swoje uniwersum, tak myślę. Zresztą z pierwszych trailerów już żeśmy widzieli, że będzie bardzo... No i oczywiście czekam jeszcze na Metal Gear Solid Delta, bo to też będzie coś fajnego, chociaż to będzie tak naprawdę taki trochę 1:1 No, ja na remake. przykład osobiście takich remake'ów nie lubię. lubisz. Lubię rozszerzenie koncepcji twórców, bo na przykład uważam, że też trochę my jako społeczność graczy może gloryfikujemy aż za bardzo stare gry i to bardzo trochę wyszło przy okazji remake'u Silent Hilla 2, że tam trochę blooper pozmieniał, bo ja na przykład jestem zdania, że to co mieli oryginalni twórcy, oni też mogli parę decyzji projektowych złych podjąć. Pewnie, że Przykład Angeli, jak pierwszy raz zagrałem w oryginalny Silent Hill 2, mi się wydawało na początku, że Angela to jest jakaś starsza kobieta, grubo po 30 przez jej design i się podziwiłem, czemu ona tej matki szuka, jakby trochę mi się to nie kleiło, a potem po czasie ona miała tam 16 lat. Znaczy wiesz, z Metal Gear Solid 3 to też jest ciekawa rzecz, bo z pierwszego trailera gra miała być zupełnie inna, to miała być gra z otwartym światem w ogóle, mało osób o tym pamięta. Niestety limity PlayStation 2 nie pozwoliły Kojimie tego zrobić tak, jak on chciał faktycznie to zrobić, bo w oryginale, w pierwszym trailerze, nie dość, że był otwarty świat, był cykl dnia i nocy i dynamiczna pogoda też w trójce,
Ale to mówię, to jest tylko na jednym trailerze, nie? Na którym można to zobaczyć. No, fascynujące są czasami te gierki, jeżeli się tak na czynniki pierwsze zaczyna wszystko rozbierać. Ja teraz jestem trochę na etapie materiału o pierwszym Silent Hill i tam też jest dużo takich niesamowitych smaczków związanych z tą grą i dalej jest moim ulubionym faktem, że połowa ekipy to byli totalni amatorzy robiący przy tej grze, włącznie z reżyserem, który robił jeden przy jednym poważnym projekcie i mu powiedzieli, no to sobie wyreżyserujesz nową grę horror, która trochę da psztyczka w nos Resident Evil na rynku, bo trzeba też rynek horrorów trochę Znaczy, no, przejąć. to były trochę czasy, kiedy deweloperzy się uczyli silników 3D i tworzenia gier właściwie w pełnym 3D, także to jest trochę tak, że podejrzewam, że większość osób, która wtedy robiła gry, to byli nowicjusze. Ale mimo wszystko, że udało mi się tak kultową serię stworzyć, a reżyser, i to w ogóle zauważyłem w wielu tak przypadkach jest, że reżyser oryginalnej gry serii gier robił pierwszą część, a na przykład przy drugiej już nie pracował No kompletnie. tak, to już był pewnie przeniesiony do innego projektu. To W jest przypadku normalne. Silent Hilla sam zrezygnował, bo był zdania, że nie stworzył tak dobrej gry, jakby Okej. chciał. To jest akurat dosyć ciekawe. Dobrze, warto odejść, jak się czujesz, że się jest najlepszy, nie? Dobrze, nie będę Ci bardziej zabierał czasu, ja bym z chęcią porozmawiał o giereczkowej i takich rzeczach, ale mimo wszystko dziękuję Również za dziękuję poświęcony serdecznie. czas. Za godzinę nas stąd wywalą. Akurat Pyrkon miał tą jedną fajną sprawę, że event z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę trwał całą noc, można było przesiadywać. Co prawda nie na wszystkich halach, ale na wielu częściach obiektu jak najbardziej. Tutaj PGA trwa sobie od 9 do 20 i oglądałem stare gry. Matko Boska, pierwszy Silent Hill skromne 880 zł, albo Metal Gear Solid jakieś 340, Pokusa była naprawdę spora, oj, była naprawdę spora, ale portfela muszę pilnować, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Fajne wydarzonko, powiem Wam szczerze, ale daje mi trochę vibe Pyrkonu, bo prawdopodobnie dlatego, że wiele stanowisk i wydarzeń jest bardzo tożsamych i jak najbardziej mogę powiedzieć, że znowu najlepszą robotę robią tutaj interakcje z innymi ludźmi. Co zabawne, broń mi zaplombowali. Zaplombowali. Takich wymogów nie było na Pyrkonie. Oj nie.